Cześć, witam wszystkich na swoim kanale, z Wami jak zawsze Daria i zapraszam. I dzisiejszy odcinek będzie kulinarny. Naprawdę nie oczekiwałam, że będziecie prosili mnie w komentarzach jeszcze nagrać odcinek z jakimś ciekawym przepisem. Zaczniemy od takich łatwiejszych, bo muszę zrozumieć, jak to normalnie nagrywać, a potem już przejdziemy do trudniejszych. I w tym odcinku zrobimy z Wami taką super smaczną francuską przekąskę. To będą farszerowane, pieczone, słodkie papryczki. No i zaczynamy. Tak, już mam takie umyte mini papryczki, ale najpierw zrobimy z Wami sos pomidorowy. Do tych farszerowanych papryczek mam tarty czosnek, dodaję trochę koncentratu pomidorowego, wody, sól, jakieś tam przyprawy według smaku. Dalej trzeba to dobrze wymieszać, no i sos gotowy. Dalej smaruję tym sosem nasze naczynie do wypiekania i gotowe. Dalej kroimy nasze papryczki na takie dwie połówki. Wyczyszczam te wszystkie nasiona, ale zostawiam taki malutki jakby ogonek, aby to i pięknie wyglądało i bardziej się trzymało. Kupiłam 2 opakowania takich mini papryczek, więc będzie cała blacha wypełniona właśnie tymi papryczkami. Jeszcze wcześniej zrobiłam takie mięso mielone, ale kupiłam biodra z kurczaka i zrobiłam takie mięso mielone, ponieważ jeżeli dodać mięso jakieś tam wieprzowo-wołowe, to będzie za tłuste, a takie z bioderek, nie z filet, to będzie najlepsze. I po prostu wypełniam każdą papryczkę takim farszem z cebulą, oczywiście z przyprawami i tyle. Wypełniam każdą papryczkę farszem i układam w taki sposób, aby jak najwięcej się zmieściło. Farszek trzeba, według gustu oczywiście, ale lubię, jakby było tego trochę więcej niż zazwyczaj. No i wkładamy nasze papryczki do piekarnika, przynajmniej na pół godziny na 180 stopni. No i nasze papryczki już gotowe. Dodam trochę syru, na kształt parmezanu mam po prostu w domu, tylko taki twardy, ale najlepiej będzie z mozzarellą. I jeszcze gdzieś tam maksymalnie na 5 minut wkładamy z powrotem do piekarnika. No i nasze papryczki gotowe. Pół godziny robienia i super pyszna przekąska gotowa. Jest łatwa, szybka i niekaloryczna. No i póki nasze papryczki znajdują się w piekarniku, mam czas na zrobienie swojej ulubionej sałatki. Oczywiście z sosem czosnkowym, z moim ulubionym. Wybieram takie młode liściki, sos czosnkowy, ogórek, pomidorki koktajlowe, ale lubię takie jak czarne. Jeszcze mam taki żółty pomidor, bez żadnych kurczaków, mięsa, wędlin czy czegoś takiego. Taka super szybka też sałatka. Zimą mam zawsze chęć do jakichś tam wędlin, mięsa i takiego bardziej sycącego jedzenia, latem nie. Warstwami wykładam wszystkie ingredienty i sałatka gotowa. Jak najwięcej sosu. A właśnie dlaczego przepis francuski? Dlatego, że po raz pierwszy spróbowałam taką przekąskę, bo mi się wydaje, że nie można powiedzieć, że to jakieś tam całe danie, to jest bardziej przekąska. I taką przekąskę spróbowałam po raz pierwszy w Francji podczas wakacji. Tak mi się spodobało, że jakoś spróbowałam w domu normalnie to zrobić. Jak mi się wydaje, to się udało. To jest niesamowicie taka pyszna,
łatwa, szybka przekąska. Na Ukrainie mamy podobne, ale to już powiedziałam, że takie bardziej danie niż przekąska. W Polsce też nie zauważyłam, aby gdzieś podawano albo sprzedawano takie jakieś podobne farszerowane papryczki. Możecie napisać w komentarzach, czy może być się mylę, albo nie. I dlatego właśnie wybrałam taki przepis, bo to nie jest dość rozpowszechnione, no według mnie. I na Ukrainie mamy taki podobny przepis, ale nie z małych takich słodkich papryczek, a z zielonej papryki, takiej dużej. Pamiętam, że ona jest z ogrodu, ona nie jest taka słodka i nikt nie kroi tej papryki, po prostu do całej tej papryki farszerujemy mięsem mielonym z ryżem gotowanym. Dlatego to najbardziej mi się nie podobało. I to nie będzie pieczone, bardziej takie tuszone, duszone. To strasznie mi się nie podobało. Ten smak dzieciństwa, zawsze po prostu wyjadałam ten farszyk. On też z ryżem, no to nie jest to dość smaczne dla mnie. Też mieliśmy takie pulpety, przepis na pulpety też mięso mielone z takim ryżem w sosie pomidorowym, to też takie duszone. No też można powiedzieć, że dla koneserów, dla, no nie wiem, no i w ogóle zauważyłam, że z wiekiem gusty się zmieniają. To, co kiedyś wydawało się, że to jest obrzydliwstwo, że nigdy nie będę tego jadła, teraz to jest pychotka. Też napiszcie w komentarzach, czy też Wam tak się wydawało. Czy może mieliście jakieś tam produkty albo dania, które wcześniej, zwłaszcza w dzieciństwie, tego w ogóle nie dawało się zjeść, a teraz no to jest tam najlepsze, najpyszniejsze, tam ulubione danie. U mnie tak było na przykład ze szpinakiem. Boże, jak to w ogóle może jest jakieś tam danie ze szpinakiem. Dodawać ten szpinak. Teraz normalnie jem makaron ze szpinakiem, ryż ze szpinakiem, ze wszystkim. No to jedyna osoba, która u mnie to je, to tylko ja. Niestety, też tak było mnie z pieczarkami, że pieczarki, to śmierdzi, zwłaszcza kiedy to smażysz te pieczarki, tak zawsze mi się wydaje, że to taki zapach bardziej podobny do ścierki jakiejś, ale teraz też makaron, kurczak, ryż, wszystkie kasze tam z pieczarkami. I też w domu tylko ja pieczarki jem. Dziecko mnie jak zauważy, bo te pieczarki, nie chcę, nie będę tego jadł. Też jakieś tam fasolki szparagowe. Nigdy w życiu, teraz to super pychotka, jak najbardziej. To samo odnośnie zup. Wiadomo, tak jak jesteś dzieckiem, jaka zupa? Jaka zupa? Kanapki, makaron, nie wiem, tam pelmeni, pierogi, jakieś smakołyki, no tylko nie zupa. Zupa, barszcz, to się wydawało, że to jest obrzydliwsze. Teraz nie trzeba mnie długo wmawiać, abym zjadła jakąś zupę. Nawet jak wyjeżdżamy na wakacje, to zawsze gotuję zupę obowiązkowo. A na weekend też zupa, no to zwłaszcza dla dziecka, chociaż też są teraz takie opinie podzielone odnośnie zupy i inni mówią, że zupa teraz w ogóle nie jest korzystna. To po prostu tortury dla dzieci, że rodzice zmuszają jeść tą zupę. Inni mówią, że a jak to możliwe funkcjonować bez zupy, więc jak kto chce, tak to nie. Jak chce dziecko, to zje. On teraz lubi zupę, bo od dziecka był przyzwyczajony do zupy, nie miał innego wyboru, więc teraz też polubił. No, i mi się wydaje, że wystarczy już takiego gadania o jedzeniu i mam nadzieję, że Wam się spodobało. Jak ktoś z Was próbuje jakieś przepisy, które Wam nagrywam, to obowiązkowo albo napiszcie w komentarzach, albo możecie nawet wysłać mi zdjęcie na Instagramie, czy się udało, czy nie. I do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Pa!